Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać po raz kolejny. Chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć kolejną opowieść, kolejną, można powiedzieć, trochę bajkę. Tym razem z tradycji żydowskiej. Mam nadzieję, że Ci się spodoba i że poprowadzi Cię do jakiejś prawdy. W Krakowie na Kazimierzu mieszkał lata temu rabbi Isaac. Rabbi Isaac miał żonę, miał 3 dzieci. Był bardzo pobożnym Żydem, niestety dosyć ubogim. Wystarczało z biedą od pierwszego do pierwszego, ale zawsze było trochę lęku. I rabbi Isaac zawsze myślał, że Pan mu nie błogosławi. No bo przecież gdyby mu błogosławił, to miałby znacznie więcej pieniędzy. Mógłby posłać dzieci do najlepszych szkół rabinackich. Mógłby mieć więcej dobrych rzeczy i czynić więcej dobra. Którejś nocy rabbiemu Isaacowi przyśnił się sen. I rabbi pomyślał, że ten sen chyba musi pochodzić od Boga. Śniło się rabbiemu Isaacowi, że w Pradze, pod mostem, pod wielkim mostem w Pradze, jest zakopany skarb. Skarb, o którym nikt nie wie, skarb pod 3. przęsłem i rabbi Isaac może po ten skarb pójść. Pierwszej nocy po tym śnie rabbi Isaac zignorował sen. Pomyślał, że to tylko głupoty. Ale sen przyśnił mu się znowu, i znowu, i znowu, i tak przez kilka dni. Więc rabbi pomyślał, no może coś jest na rzeczy i może Bóg do mnie mówi. Może to jest dla mnie wskazówka. Spakował więc tobołek, pożegnał dzieci i żonę, ucałował je, pobłogosławił i udał się w drogę. Dotarł po wielu dniach do Pragi. Tam rzeczywiście znalazł wielki, ogromny most, jak się okazało bardzo znany. Troszkę się zdziwił, dlatego że most nieustannie był obstawiony przez wartowników, którzy pilnowali tego mostu. Chodził więc codziennie na most, przyglądał się, podglądał, ale nie ośmielał się zacząć kopać, bo bał się, że kiedy zobaczą to strażnicy, no to albo mu zabiorą ten skarb, albo może po prostu o nim wiedzą i dlatego pilnują. W końcu któregoś dnia, po takim czajeniu się i obserwowaniu, jeden ze strażników podszedł do rabbiego Isaaca i zapytał, co ty tu robisz, dlaczego tak ciągle tu chodzisz? I coś się wydarzyło w rabbi Isaacu, może zobaczył jego dobre oczy, w każdym bądź razie postanowił mu zaufać. I powiedział temu strażnikowi o skarbie, o śnie, który miał, że podobno tutaj pod tym mostem jest ukryty skarb, że tak mu się śniło kilka razy i że to chyba Bóg do niego mówi. Wtedy strażnik zaczął się strasznie śmiać i powiedział, oj starcze, ja jestem młody, a jestem dużo od ciebie mądrzejszy. Mówi, gdybym ja wierzył w te sny, to już dawno bym poszedł do Krakowa, dlatego że śniło mi się, że podobno w Krakowie u jakiegoś rabbiego Isaaca, kimkolwiek on jest, w domu u niego w ścianie tuż obok pieca jest ukryty jakiś ogromny skarb. I śniło mi się to, mówi strażnik, już po prostu kilkanaście razy. Ale na szczęście jestem mądry i nie poszedłem do żadnego Krakowa, bo tam pewnie mieszka tych rabbi Isaaców ze 2 miliony i pewnie nie ma żadnego skarbu. Rabbi Isaac uśmiechnął się, podziękował, pożegnał się ze strażnikiem, zabrał swój tobołek i wybrał się w drogę do Krakowa. Czy jesteś pewny, czy jesteś pewna, że u ciebie w domu, w tej ścianie obok pieca, nie ma skarbu? Że tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jesteś, w miejscu twojego życia, w którym się znajdujesz, nie ma nic drogocennego? Czasem, żeby to znaleźć, trzeba pójść do Pragi. Trzeba wykonać bezsensowną drogę w bardzo dalekie rejony po to, żeby potem zawrócić i żeby znaleźć to, co jest tuż obok. Wyruszyłeś już? Rozczarowałaś się? Może pora wracać. Poszukaj.